To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli chcesz zaprosić do swojego życia więcej pieniędzy, więcej bogactwa. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym poruszyć temat chyba dla każdego bardzo interesujący, mianowicie pieniądze. Bo zauważyłam, że nawet jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, to i tak jest zainteresowany, aby mieć ich więcej. Ale co blokuje ten przepływ pieniędzy? Dlaczego, nawet jeżeli bardzo chcemy mieć te pieniądze, czasem nie pojawiają się one w naszym życiu? Jeżeli ten temat wyjątkowo Cię interesuje, to bardzo Cię zachęcam do przeczytania książki Collina Sissona Twoje prawo do bogactwa. Przepiękna książka na temat pieniądza i na przykład autor bardzo przepięknie opowiada w ogóle historię pieniądza, o której zupełnie też nie zdawałam sobie sprawy. Mianowicie pieniądz wywodzi się z połączenia z boskością. Historycznie w ogóle pieniądz był połączony z boskością, bo wszystkie plony, wszystkie upolowane zwierzęta ludzie zawsze traktowali jako dary od bogów. I również czcili Boga Słońca za to, że daje piękną pogodę, żeby te plony mogły rosnąć. I handel pomiędzy plemionami był również uważany jako święty rytuał. W ogóle przez tysiąclecia ludzie uważali, że rzeczy materialne i duchowe są ze sobą połączone i że w ogóle rzeczy materialne wywodzą się z rzeczy duchowych. Dopiero za czasów rzymskich to połączenie materii i duchowości zostało rozerwane, gdyż Rzymianie uważali, że złoto jest bogactwem samo w sobie. Natomiast po upadku Imperium Rzymskiego znowu powrócono do połączenia pieniędzy z boskością. Nawet, co jest bardzo ciekawe, średniowieczny kościół chrześcijański, podobnie jak wcześniej podejście pogańskie, bardzo zachęcał do połączenia właśnie i równowagi pomiędzy materią a duchem. I nawet zachęcał do wdzięczności i do czczenia pieniędzy jako wspaniałego narzędzia, dzięki którym możemy tutaj w dostatku funkcjonować na ziemi. I niestety ten ostateczny rozłam duchowości i materii, czy też połączenia pieniądza z boskością został zakończony w trakcie rewolucji przemysłowej. I teraz pieniądze są często wykorzystywane do manipulacji, do kontroli, czy też do realizowania różnych przyjemności. No i właśnie Collin Sisson bardzo pięknie też o tym mówi, że do tego rozłamu i do obecnego podejścia bardzo się przyczyniło to, że straciliśmy własne poczucie wartości. A co to znaczy? Że straciliśmy nasze połączenie z boskością. I ten brak połączenia z boskością i traktowania w ogóle pieniądza jako czegoś, co jest boskością, nagle wywołał w nas poczucie braku, niedostatku, strachu albo nawet złości. I co zrobić? Jak to zmienić? Jak przywrócić w ogóle to połączenie pieniądza z boskością, z duchowością, aby otworzyć się na nieograniczony przepływ pieniędzy? Więc w tym procesie, moim zdaniem, bardzo jest istotne, aby zacząć od takiej w ogóle podstaw, czyli przyjęcia miłości od matki i od ojca. I te procesy przeprowadziłam już na swoim kanale na YouTube. Linki do tych nagrań umieszczę pod tym nagraniem, bo jeżeli jeszcze nie oglądałaś i nie skorzystałaś z tych procesów przyjmowania miłości od matki i od ojca, to bardzo rekomenduję, aby w ogóle od tego procesu zacząć, od tych procesów zacząć, dlatego że one są niezbędne do tego, żeby w ogóle mieć podstawy, aby zapraszać obfitość i dostatek do swojego życia. Natomiast kolejną bardzo ważną kwestią jest praca z przekonaniami na temat pieniędzy. I ten proces chciałabym z Tobą dzisiaj w tym momencie przeprowadzić. Więc w tym momencie zapraszam Cię, abyś sobie przyniosła kartkę papieru i długopis. Możesz na chwilkę zastopować wideo, aby właśnie znaleźć kartkę papieru i długopis. I jak już masz tą kartkę papieru i długopis,
to w tym momencie zachęcam Cię do tego, aby się zastanowić, jakie masz przekonania na temat pieniędzy. Co w ogóle się w Twoim domu mówiło o pieniądzach? I tutaj rekomenduję, żeby położyć nacisk na te negatywne przekonania. Czyli co Ty myślisz, może Twoi rodzice myśleli, może Twoi dziadkowie, albo co słyszałeś w ogóle w okolicy, gdzieś w Twoim bliskim otoczeniu i co Ty sądzisz o pieniądzach. I tutaj się nie ograniczaj. Pisz, co Ci przyjdzie do głowy. Mogą być to takie stwierdzenia, jak na przykład u mnie, takie się pojawiało, że pieniądze nie rosną na drzewach, albo że zawsze mamy za mało pieniędzy, że na pieniądze trzeba ciężko zapracować. Jakie jeszcze przekonania na temat pieniędzy masz? Co jeszcze myślisz o pieniądzach? Zapisz wszystko. I też rekomenduję Ci, abyś zastopowała to wideo w tym miejscu i skupił na właśnie wypisaniu wszystkich przekonań na temat pieniędzy. Pozwól sobie, aby wypłynęło wszystko z Ciebie. Poświęć temu procesowi wystarczającą ilość czasu, bo naprawdę on jest bardzo, bardzo skuteczny. I jak już skończysz wypisywanie tych wszystkich przekonań, to zapraszam Cię z powrotem do tego nagrania. Więc jeżeli już wszystkie wypisałaś przekonania na temat pieniędzy, to teraz powoli i spokojnie przeczytaj po kolei każde przekonanie. I w trakcie czytania tych przekonań poczuj, co się w Tobie dzieje. Jakie emocje się w Tobie pojawiają? Co czujesz w ciele? I jeżeli tylko możesz nazwać te emocje, to zrób to i również zapisz na tej samej kartce. Więc czytaj spokojnie i powoli każde stwierdzenie, każde przekonanie, każde hasło, zdanie, które słyszałaś w domu na temat pieniędzy i zobacz, jakie emocje to wywołuje w Twoim ciele. I poświęć temu też odpowiedni czas. Nie przyspieszaj tego. Jeżeli potrzebujesz, to także zastopuj to wideo w tym miejscu i później do niego wróć. W momencie, kiedy zidentyfikujesz wszystkie emocje, które się w Tobie pojawiają i zapiszesz te emocje. I w momencie, jak już zapisałaś wszystkie emocje, które się w Tobie pojawiają, to teraz zapraszam Cię do kolejnego etapu pełnego odczuwania w ciele tych emocji. Czyli jak przeczytałaś te stwierdzenia i pojawiły się te emocje, to jaką reakcję w ciele one wywołują? Co się dzieje w Twoim ciele? Może gdzieś czujesz ucisk? Może mrowienie? Może gorąco? Tutaj nie ma znaczenia, jakie to są doznania w ciele. Ważne tylko, żeby je zauważyć i żeby tam skierować swoją uwagę do tego miejsca. I pozwól tym emocjom, aby były w Twoim ciele. Zaproś ich jeszcze więcej. Pozwól, aby funkcjonowały w Twoim ciele. Nie stawiaj im żadnego oporu. I tylko skieruj swoją uwagę do tych miejsc, w których odczuwasz te emocje. Może to jest klatka piersiowa, może to jest klatka piersiowa i brzuch, może to jest gardło, może to jest głowa, nagle zaczęła Cię boleć głowa, może kark, może ręce, nogi, a może całe ciało Cię boli, albo w całym ciele odczuwasz nieprzyjemne uczucia. Więc skieruj tylko swoją uwagę w te wszystkie miejsca, bądź do całego ciała i zacznij głęboko i powoli oddychać. I biorąc głęboki wdech, wyobrażaj sobie, że do Twojego ciała wkracza życiodajna energia. A biorąc głęboki wydech, może być przez usta, że odrobinę energii tych emocji opuszcza Twoje ciało. I znowu głęboki wdech, życiodajna energia wchodzi do Twojego ciała i głęboki wydech, odrobinę energii tej emocji opuszcza Twoje ciało.
I kieruj ten oddech szczególnie do tych miejsc w ciele, gdzie odczuwasz te nieprzyjemne doznania. Tam kieruj ten oddech, tam kieruj tą życiodajną energię i stamtąd wypuszczaj to napięcie. I tutaj też możesz zastopować to wideo, żeby pooddychać sobie tak długo, aż poczujesz, że Twoje ciało się rozluźnia. Aż poczujesz, że energia tych emocji opuściła Twoje ciało. Więc poświęć temu odpowiednią ilość czasu. Nie pospieszaj tego procesu. I jak już pooddychałaś i już czujesz, że Twoje ciało jest rozluźnione, że już jest lżej, że już nie ma żadnych odczuć w ciele, tych, które były na początku, które zidentyfikowałeś, to w tym momencie zapraszam Cię do wzięcia drugiej kartki. I na tej drugiej kartce, koniecznie, żeby to była osobna kartka, i na tej drugiej kartce proszę zapisz wszystkie stwierdzenia, wszystkie przekonania na temat pieniędzy, jakie chciałabyś mieć. Bądź kreatywny, bądź kreatywna, nie ograniczaj się. Wszystko, co przychodzi Ci do głowy, nawet takie odpowiedniki przeciwne tych poprzednich, czyli na przykład tak, pieniądze rosną na drzewach. Mogą być też takie, więc tutaj nie ograniczaj się. Naprawdę zapisz wszystko, co przychodzi do Ciebie w tym momencie. Że zawsze mam wystarczającą ilość pieniędzy. Że zawsze mam wystarczającą ilość pieniędzy na zaspokojenie wszystkich moich potrzeb. Że coraz więcej zarabiam pieniędzy. Że coraz więcej bogactwa wprowadzam do swojego życia. Albo że pieniądze są radością. Pieniądze są miłością. Więc bądź kreatywny, kreatywna, puść wodze fantazji i zapisz najwięcej stwierdzeń, jak potrafisz. Więc tutaj też bardzo rekomenduję Ci, aby zastopować to wideo i zapisać absolutnie wszystkie stwierdzenia, jakie do Ciebie przyjdą. Im więcej tych stwierdzeń będzie, tym lepiej. Więc nie ograniczaj się. I jak już zapisałeś te wszystkie stwierdzenia pozytywne na temat pieniędzy, to również weź tą kartkę do rąk i przeczytaj je. Przeczytaj je i zobacz i poczuj w ciele, co się pojawia. Jakie emocje się pojawiają w Twoim ciele, jak je czytasz? Radość? Miłość? Może wolność? Co odczuwasz, jak odczytujesz każde przekonanie? Daj sobie czas. Ale to jest też ok, jeżeli nie potrafisz odczuwać żadnych przyjemnych emocji w tym momencie. Więc wtedy zastanów się i wyobraź sobie, jak byś się czuła, jak byś się czuł, gdybyś miał nieograniczony dostęp do pieniędzy. Jak byś się wtedy czuł? Jak byś się wtedy czuła? Gdyby pieniądze w ogóle nie były problemem. Gdyby była ich nieograniczona ilość na Twoim koncie. I poczuj te emocje w sobie, poczuj te uczucia w swoim ciele. I na sam koniec jeszcze dodaj uczucie wdzięczności. Uczucie wdzięczności za to, że masz taki pozytywny stosunek do pieniędzy. Uczucie wdzięczności do pieniędzy, które dają Ci tyle radości. Uczucie wdzięczności do siebie i do wszechświata, który tak Cię obdarowuje tymi bogactwami. I skup się na odczuwaniu tych emocji w ciele. Czuj te emocje, jak buzują w każdej komórce Twojego ciała. I proszę Cię, zastopuj teraz już na 100% to wideo, nawet jeżeli wcześniej nie stopowałeś. I teraz skup się na odczuwaniu tych uczuć, tych emocji, tych uczuć wzniosłych na temat pieniędzy i tej wdzięczności do siebie, do świata, do pieniędzy przez około 10 minut. I jak mniej więcej ten czas się skończy, to wróć do oglądania tego wideo. Możesz sobie wyobrażać siebie w tym czasie, jak odczuwasz te emocje, jak masz tą nieograniczoną ilość pieniędzy, gdzie jesteś, co robisz, co się z Tobą dzieje i odczuwaj te emocje w sobie. I jak już zakończysz ten proces, to wróć z powrotem do nagrania.
I jak już zakończyłeś ten proces odczuwania wzniosłych emocji na temat pieniędzy, to teraz rekomenduję Ci najpierw, żebyś sobie zaplanowała czas, kiedy spalisz tą pierwszą kartkę, którą zapisywałeś. Tą z negatywnymi przekonaniami i emocjami, które te przekonania wywoływały w Twoim ciele. Nie czytaj jej, nie wracaj do niej, nie patrz na nią, tylko i wyłącznie zaplanuj, kiedy ją spalisz. Dlatego, że w ten sposób oddajemy energię do energii i to sobie płynie. I druga bardzo ważna rzecz, bardzo Cię zachęcam do wykonywania tego etapu ostatniego, czyli odczytywania tych właśnie pozytywnych przekonań na temat pieniędzy i odczuwania tych emocji w ciele w trakcie czytania tych pozytywnych przekonań i stwierdzeń na temat pieniędzy przez 21 dni, każdego dnia. I podziel się potem, jak Twoje życie zaczęło się zmieniać. Bo jestem przekonana, że zaprosisz niesamowitą obfitość do swojego życia. I podziel się koniecznie w komentarzu, jak Twoje życie się zmienia. 10 minut dziennie na wyobrażanie sobie swojego bogactwa, swojej nieograniczonej obfitości i odczuwania tych emocji. Radości, miłości, wolności, ale też wdzięczności. Nie zapominaj o wdzięczności, która jest bardzo istotna w całym tym procesie. I do czego jeszcze chciałam Cię bardzo, bardzo zachęcić, to jest wydawanie pieniędzy. Może Ci się to wydać dziwne. Jak to? Zachęcam do wydawania pieniędzy. Ale nie chodzi mi o zwyczajne wydawanie pieniędzy, nie chodzi mi o szastanie pieniędzmi i traktowania ich bez szacunku. Absolutnie nie. Mówię tutaj o wydawaniu pieniędzy z radością. Czyli za każdym razem, jak wydajesz pieniądze, to za każdym razem poczuj tą radość, tą wdzięczność z tego, co kupujesz na przykład. Nieważne, jaką sumę płacisz, ale zawsze skup się na radości. Bo w momencie, kiedy wydajemy pieniądze z takim odczuciem, ojej, nie chcę płacić tych pieniędzy, albo wolałabym się z nimi nie rozstawać. Kurczę, czemu to jest takie drogie? Nie mogło być to tańsze. Jejciu, nie, no kurczę, nie starczy mi do pierwszego znowu. Jakiekolwiek emocje się pojawiają właśnie tego typu negatywne w Tobie w trakcie płacenia za cokolwiek, to co Ty komunikujesz do wszechświata? Komunikujesz niedostatek, komunikujesz brak. A wszechświat może wtedy odpowiedzieć tylko i wyłącznie większą ilością braku. W związku z tym w momencie, kiedy wydajesz pieniądze i wydajesz je z radością, to jeszcze Cię zachęcam do tego, aby w ogóle się skupić na tym, że pieniądze są miłością. I w momencie, kiedy masz takie podejście, że pieniądze są miłością, energią, która płynie i właśnie to, co dajemy, wróci do nas pomnożone, to właśnie w ten sposób też będziemy zapraszać więcej obfitości, więcej pieniędzy do naszego życia. I tutaj jeszcze takie jedno króciutkie ćwiczenie Ci zarekomenduję do takiego naprawdę codziennego stosowania w każdej sytuacji, kiedy właśnie wydajesz pieniądze i płacisz za cokolwiek. I jeżeli wydajesz pieniądze i płacisz za coś w standardowym sklepie, to wtedy zatrzymaj się na momencik i spójrz w oczy sprzedawcy. A jeżeli kupujesz coś przez internet, bo teraz coraz częściej kupujemy przez internet, to wyobraź sobie, że właśnie patrzysz na tego sprzedawcę. I powiedz do tego sprzedawcy: to jest mój dar wdzięczności i miłości dla hojnego wszechświata, bo pieniądze są miłością. Powtórzę jeszcze. To jest mój dar wdzięczności i miłości dla hojnego wszechświata, bo pieniądze są miłością. I zobacz, jak życie Twoje zaczyna się zmieniać. Zobacz, jak traktując pieniądze jako miłość, którą możesz się dzielić, jak zmieniasz swoją otwartość na przypływ pieniędzy do swojego życia, na przypływ bogactwa do swojego życia. I
Zostaw komentarz pod tym nagraniem, jak Ci idzie w tym procesie, co się zmienia. To jest niesamowicie ciekawe dla mnie, ale też posłuży wszystkim innym. I też daj znać, czy zamierzasz wykorzystać tą praktykę 21 dni właśnie praktykowania, odczuwania tych wzniosłych emocji w stosunku do pieniędzy. W ogóle możesz ją połączyć z praktyką medytacji miłości, do której już też zachęcałam, i do medytacji miłości także zamieszczę linka pod tym nagraniem. Można te dwie rzeczy ze sobą świetnie połączyć. I daj znać, co w ogóle sądzisz o tym wideo, albo w komentarzu, albo po prostu dając kciuka do góry. I bardzo Ci dziękuję za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.